Rozpoczyna się nasza impreza. Malta Visit Malta właściwie nas zaprosiła na 5 dni. Piękna pogoda, około 20 stopni Celsjusza, słoneczko, zero wiatru, także jutro nurkujemy. Będzie dobrze. No to nie, może on coś pomylił. O! Jezu, one mi się śniły. Kiedy w Polsce jeszcze szaro, zimno i plucha, na Malcie już jest wiosna w pełni. Kolorowe kwiaty, dojrzałe truskawki, zapachy, coś pięknego. Jeżeli kojarzycie Maltę z kolorem żółtym i wypaloną od słońca trawą, to wiosną możecie zmienić zdanie na jej temat. Do you have market here? Yes, in Sunday. Every Sunday. And for Sunday we have market of fish farm. Jesteśmy cały czas w Marsa-Szlok. Tutaj mamy bardzo dużo ryb. Zawsze w każdą niedzielę jest targ rybny od godziny 6 do 2. I tutaj można rzeczywiście zjeść rybę. Codziennie są tutaj świeże ryby w restauracjach i to jest takie centrum rybne, jeśli można powiedzieć, na Malcie. I oprócz tego mamy tutaj również targowisko, gdzie możemy kupić różnego rodzaju pamiątki, likiery maltańskie, na przykład z opuncji, możemy kupić dżemy, możemy kupić nugaty, koszulki, t-shirty, obrusy. Można sobie nawet popróbować, słuchajcie. Bardzo dobre. Pierwszy głód zaspokoiliśmy w restauracji Ir Rizu. Bardzo fajna knajpeczka w Marsa-Szlok. Jesteśmy w Melicha. Przed nami sanktuarium Madonny z Dzieciątkiem, które sięga swoją historią aż mniej więcej 2000 lat temu, gdzie na grocie i na skale wykuto pierwszą kaplicę, którą według legend zrobił, czy ufundował, czy postawił święty Paweł. Od średniowiecza są tutaj pielgrzymki do tego miejsca, bo fresk Madonny z Dzieciątkiem, który jest tutaj, jest uznawany za cudowny. Ogólnie niesamowite jest to, że właśnie na grocie, na skale, nad jaskinią zbudowano ten kościół. Ładnych kilkaset lat temu. I tutaj jest właśnie takie okno czy drzwi, które prowadzą do pięknego widoku na Morze Śródziemne. Mnóstwo par, które biorą ślub, robi sobie tutaj sesję zdjęciową. Jedna z tych modlitw tutaj, Ojcze Nasz, jest w ogóle po polsku. Jesteśmy właśnie przed nią. Możemy pokazać, że jest język polski. Jest po niemiecku, po maltańsku, po hiszpańsku i tak dalej, ale też jest po polsku. Prawdopodobnie zawdzięczamy to Janowi Pawłowi II, papieżowi, który był tutaj osobiście w tym sanktuarium. A to fikus, nie? Ładny, gruby, nie? Dziś taki najedzony. Piękny widok na Melicha Bay. Tutaj znajduje się najdłuższa plaża na Malcie. To jest jakieś 800-900 metrów piaszczystej plaży. Dodam prywatnie, że tam znajduje się centrum nurkowe Seashell, z którym zacząłem nurkować. Wspomnienia, ile lat to było temu? Ojejku, 20. Kto by tam wypominał? No właśnie. Jedziemy na miejsce nurkowe. Dotarliśmy wcześniej rano na Gozo promem. Fala się zmniejszyła od wczoraj. Jedziemy ponurkować na wrakach gozowiańskich. Jest ich kilka obok siebie i tam dzisiaj będziemy spędzali czas. Nurkujemy z bazą Atlantis Diving Center. Opiekuje się nami Bogdan Czcionka dzisiaj i jutro. Powiem Wam, że kwiecień to fajny miesiąc, bo nie ma dużo turystów, nie ma takich korków, jest pełen luz, jest zielono, kwitnąco i zobaczymy, jak to jest pod wodą. Ponoć temperatura wody to 17 stopni Celsjusza, wizura powinna mieć około 20-25 metrów, także jesteśmy przygotowani, mamy suche skafandry i będziemy schodzić pod wodę.
Jeśli to dobry pomysł. Więc jesteśmy w Château Lachmar, w miejscu, w którym znajdują się 3 bardzo popularne tutaj na Gozowraki. Jeden z najpopularniejszych to jest Caruela. Znacie go zapewne. Czyżby ze schodów? Tak, ze schodów. Ktoś kiedyś przypłynął, nawet znana nam chyba pani zrobiła ładne zdjęcie i potem wszyscy chcieli koniecznie mieć zdjęcia na tych schodach. Tak, Caruela, Comino Land to były wraki, to były statki, które kiedyś tutaj krążyły jako takie małe promy, woziły ludzi, turystów i największy z nich, trzeci, to jest wrak, to jest MV Szlendi. Rozumiem, że robimy ten wrak jako pierwszy. Więc my sobie wejdziemy, możemy wejść po drabinkach tam albo tu, gdzie troszeczkę tak faluje, z wykroku wejdziemy sobie do wody. Dobrze jest mieć płetwy w łapkach i włożyć je dopiero już w wodzie, bo jest dosyć ślisko na skałach i można przy zakładaniu płetw się potknąć, wpaść do wody. Czyli wszystkie te 3 wraki były zatopione specjalnie jako atrakcja dla nurków? Tak, to są celowo wraki zatopione jako atrakcja dla nurków. Malta o tym myśli od bardzo dawna i szczególnie na Gozo próbują w tej chwili zrobić olbrzymi ośrodek taki dla nurków z całego świata, nie tylko Europy. Po nurkowaniach na wrakach Gozo z nieukrywaną radością udajemy się na strawę. Czysta maltańska kuchnia wypracowana przez lata oraz klimat samej restauracji przyciągają nas jak magnes. Mięso z królika z warzywami, bakłażan i tutejsze desery bazujące m.in. na figach i rozmowy o tajemnicach historii ciągną się niespiesznie. Tym razem eksplorujemy ląd. Jadąc wzdłuż wybrzeża sprawdzamy, jak Morze Śródziemne ukształtowało linię brzegową wyspy
i jak korzystają z tego Maltańczycy. Docieramy do centralnego punktu, z którego bardzo często rozpoczynają się wycieczki po stolicy Malty. And the Maltese did not restore this actually theater to show their active participants and Dzisiaj mamy małą wycieczkę, albo nawet większą po Walecie. Thank you. Weszliśmy główną bramą od strony fontanny i spacerujemy główną ulicą Walety. To jest budynek parlamentu za mną. Tutaj mi Brygida podpowiedziała, żebym to powiedział. Oczywiście on kiedyś wyglądał inaczej, został wybudowany w ostatnich latach i przeniesiony z mniejszego budynku tutaj. because well, so I love it. Only one any. Moja ulubiona wtira jest tutaj, w tej knajpce. Moja ulubiona wtira jest w tej knajpce. A co to jest wtira? To jest taka kanapka, można powiedzieć. Najlepsza jest z tuńczykiem według mnie. Idziemy zobaczyć do środka? Ale ekstra. Ale widzę, że w Walecie jest drożej o euro 40. Poza Waletą jest 3,50 taka kanapeczka kosztuje. So as far as we're approaching to Saint Właśnie mamy wejść do katedry świętego Pawła, St. John's Cathedral, gdzie między innymi mają na płótnie Caravaggia w oryginale. Właśnie próbujemy załatwić pozwolenie na to, żebyśmy mogli tam coś nakręcić dla Was. Zobaczymy, czy nam się to uda. Są, żeby plecaki nosić. Pierwszą kontrolę już przeszliśmy, jesteśmy w środku, zaraz powinniśmy pójść dalej. Jeszcze są ostatnie ustalenia. No ale bądźmy dobrej myśli. Wchodzimy do katedry. Dostaliśmy zgodę na filmowanie w środku w katedrze. Pod nogami, słuchajcie, marmurowe groby rycerzy, bo katedra powstała w XVI wieku po wielkim oblężeniu Malty i zasponsorowali ją Joannici, czyli rycerze maltańscy. Na zewnątrz jest nieciekawa, surowa wręcz, natomiast w środku, zaraz sobie to zobaczycie, mnóstwo złoceń, mnóstwo detali. Wszystkie malowidła, które są na sufitach, są bardzo szczegółowe. I tutaj znajduje się też słynny obraz Caravaggia Ścięcie Świętego Jana, który możemy filmować, ale nieprofesjonalnym sprzętem, czyli bez oświetlenia dodatkowego. Zgodzili się na to, więc super. Styl barokowy. Złote rzeźby są wykuwane bezpośrednio tutaj z 22-karatowego złota. To jest taka ciekawostka. Natomiast mega ciekawostką są czasy Napoleona. Wtedy to żołnierze Napoleona czy świta Napoleona zabierali złote kielichy i różne złote rzeczy do Francji, więc Maltańczycy wpadli na pomysł, żeby malować to złoto na czarno i wtedy Francuzi tego nie tykali. I w ten sposób uratowali na przykład z tej katedry i z innych kościołów mnóstwo sprzętu liturgicznego. Tu jest też jeszcze kolejna ciekawostka, że organy są zbudowane z przodu po lewej i prawej stronie ołtarza, natomiast tak jak to zwykle jest w kościołach z tyłu, jest po prostu balkonik i nie ma organów. Because the lights is the Maltese soldiers' lights wanted to show off their power, glory. That's why they decorated with the gold. It was like sub-meaning to show how powerful they are. Tutaj jest prezentowany obraz Caravaggia, Ścięcie Świętego Jana. Jest to jedyny obraz, który mistrz podpisał, jak się podaje, krwią świętego. Powstał w 1608 roku. Idziemy do drugiego pomieszczenia z obrazem Caravaggia, który powstawał w latach 1607-1608. Jest to portret przedstawiający świętego Hieronima piszącego lub tłumaczącego Biblię. Hello, sir. Wait, you have permission? Yes. We are from MTA. MTA Visit Malta. But you have the permission. Yes.
Zila is not so far. Jesteśmy w ogrodach Barraka. Kultowe miejsce, wciąż można tutaj wejść za darmo. Posiedzieć na ławeczce, jeżeli znajdzie się miejsce. Dużo kwiatów, one są podlewane, więc cały rok jest zielono i kwitnąco w tym miejscu. No i piękny widok, gdzie ludzie robią sobie non-stop zdjęcia. Jest to naturalna zatoka w formie 5 palców. Te zatoczki, które tu są od lewej strony, są od najmniejszego palca i kciuk jest zakończony w prawo. I tu są te 3 miasta, które będziemy za chwilę zwiedzali. Parę lat temu zamontowano tutaj windę, którą za chwilę pojedziemy na dół, bo tam czeka na nas statek. Właściwie nie statek, chyba jakaś łódź większa, którą przepłyniemy do 3 miast. Słuchajcie, tutaj jest tablica upamiętniająca naszych 13 marynarzy, którzy w 1942 roku zginęli na ORP Kujawiak, który został znaleziony parę lat temu. I tutaj wtedy w taką tablicę przybito. Jest po angielsku i po polsku napisane, kto zginął, i taka sentencja, abyśmy nigdy o nich nie zapomnieli. Polacy bili się o wolność wielu narodów, ale umierali tylko za Polskę. Tu wiesz, dojechać, nie? Bardzo się boję płynąć tą łódką. Są małe, niestabilne. Z Walety do Będzie Birgu. okropnie. A tak naprawdę to płyniemy za chwilkę do Birgu, jednego z 3 miast widzianych z ogrodów Barraka. Okay. Left side. W samym sercu Birgu znajdziecie polską kuchnię z pierogami. Zaraz sprawdzimy, czy są one tak dobre jak w Polsce. Siadamy przy stoliku i słuchamy opowieści o polskiej restauracji na Malcie. A że nasze flagi narodowe są podobne, na przystawkę raczymy się maltańskimi kulinariami, a danie główne składa się z ziemniaków, surówki i ryby. Deser stanowi pyszny sernik, nie taki spotykany tutaj cheesecake, tylko typowy polski sernik domowy. Dzisiaj od rana nie nurkujemy, zatem kalorie spalamy, zatapiając się w uliczkach Birgu. Odszukujemy typowe tutaj kołatki, szukamy tych kojarzących się nam z morzem. Są delfiny, koniki morskie i ryby, których nazwy nie znamy. Jest w tych uliczkach dużo uroku, śpiewających kanarków, śpiących w cieniu kotów i ceramicznych tabliczek z różnymi świętymi, które przyozdabiają wejścia do domów. W takich miejscach jak Middelfinger można się spełnić nurkowo tak rekreacyjnie, jak i technicznie. Warto zobaczyć urok tego miejsca z lotu ptaka, nim wejdziemy pod wodę. Czas mieć, to może płynąć, wtedy was ustawi, a potem to sobie pójdzie, a co Palestyna, a to. Początkowo płyniemy na niewielkiej głębokości, podziwiając ławice chromisów kasztanowych, typowych brązowych rybek, które mają widlasto zakończony ogon. Dopływając do wyrastającego z głębokiego dna stożka, schodzimy na około 30 metrów głębokości i nurkując skrętnie w górę, zaczynamy eksplorację. Mijamy hydroidy, które często porastają ściany i pionowe skały wokół gozo. Nie jest to roślina, a zwierzę, bardziej spokrewnione z meduzami i koralowcami niż z glonami. Przez chwilę blisko nas płynie całkiem duży wardacz tęczowy. Ma żółto-zielone ubarwienie i ciemne podłużne linie, niebieskawy pysk i ogon. Samce mogą dorastać nawet do 30 cm długości. Jeden z chromysów podpłynął całkiem blisko, a na dnie znajdujemy młodego, babkowatego z rodzaju gobius, typowa mała rybka denna tutejszych wód. Mniejsze i większe skorpiony oraz mueny są tutaj prawie zawsze. Udaje nam się również zaobserwować małą rybkę z rodziny Tryptyrygidae.
Dorosłe osobniki dorastają maksymalnie do 7 cm. Na powrocie napotykamy gatunek, który przywędrował tu z Morza Czerwonego. Jest to cornetfish, zwany czasem przez nurków unicorn fish. Dorasta nawet do 2 metrów, a nasz napotkany ma mniej więcej około 1 metra długości. Kilka razy spotykamy flabinellę afnis. Jest to klasyczny śródziemnomorski nudibranch o fioletowo-liliowym zabarwieniu i długich ceratach. Szukając ośmiornic, mijamy osłonice, myszywioły i wykonując przy okazji przystanek bezpieczeństwa, wynurzamy się i wychodzimy z wody. Malta urzeka na każdym kroku i nie jest to tylko podwodny świat. To również granatowe niebo, waniliowe skały limestone, ciepły wiaterek i skaliste ścieżki, które prowadzą przez surowy, słoneczny krajobraz. Można tu oczywiście nurkować, ale można też wędrować, jeździć na rowerze, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć wyspę zupełnie z innej perspektywy. Przez cały ten czas mamy niezaprzeczalny kontakt z naturą, którą ukształtowały wiatr, woda i słońce. A kiedy przychodzi czas na chwilę relaksu i odpoczynek po dniu pełnym wrażeń i doznań, Malta zaprasza do stołu. Bardzo lubimy zatopić się w tutejsze potrawy lokalne. Niby proste smaki, aromatyczną mieszankę przypraw i kuchnię, w której mieszają się wpływy włoskie, francuskie, brytyjskie, arabskie i afrykańskie. Podróż smakuje inaczej, kiedy można jej dotknąć nie tylko wzrokiem, ale też poprzez wspólny posiłek, rozmowę i chwilę, w której nikt się nie spieszy. Bo odkrywanie wyspy to także odkrywanie jej kulinarnych szlaków i smaków, niesamowitych połączeń i przełamań, dotarcie do uśpionych kubków smakowych. Każda wyprawa powoduje powiększenie naszej podróżniczej świadomości. Czasem mamy za mało czasu i wracamy w wybrane miejsca, a czasem sięgamy dalej i kompletnie gdzieś indziej. Mamy też swoje marzenia, które część z nich ta podróż spełniła. A gdy pojawia się świeczka, którą masz zdmuchnąć, w ułamku sekundy pojawia się w Twojej głowie własne życzenie. To skryte, pierwsze na liście. Wypowiedz je wiosną na Malcie.